10 najpotężniejszych pistoletów na świecie. Miejsce 10. Taurus Judge Public Defender. Public Defender to kompaktowa wersja serii Judge, produkowana przez brazylijską firmę Taurus International, zaprojektowana jako poręczny pistolet obronny. Seria Public Defender została po raz pierwszy zaprezentowana publicznie podczas targów branżowych w 2009 roku jako mniejsza, bardziej ukryta odmiana Judge'a. Konstrukcja opiera się na ramie zmniejszonego rozmiaru, bazowanej na ramie modelu 85 i zachowuje cechy oryginalnego Judge'a, w tym możliwość strzelania nabojami 45 Colt oraz 410 Bore. Public Defender działa w systemie DASA Double Action, Single Action i ma cylinder mieszczący 5 nabojów, ładowanych tradycyjnie do komór cylindra. Warianty Public Defender występują z krótkimi lufami, typowo 2 do 2,5 cala, 50 do 64 mm, co czyni je wygodnymi do ukrytego noszenia. Długość lufy Taurus Judge w dłuższych wersjach wynosi 3 cale, 76 mm. Klasyczna długość podstawowych modeli Judge i 6,5 cala, 165 mm. W wydłużonych wersjach Raging Judge długość całkowita w podstawowej wersji to 7,7 cala, 195 mm. Masa egzemplarza wynosi od 0,8 do 1 kg, co daje kompromis między kompaktowością a kontrolą odrzutu przy użyciu mocniejszych nabojów. Broń jest reklamowana i używana głównie do samoobrony, w bliskich dystansach i pomieszczeniach. Public Defender występuje w wersjach stalowych i z elementami polimerowymi Public Defender Poly, a wykończenia obejmują zarówno stal nierdzewną, jak i matowe powłoki. Taurus Judge zwykle kosztuje od 350 do 540 dolarów. W zależności od wersji, ze względu na uniwersalność kalibrów, przystępną cenę i kompaktowe rozmiary, Public Defender zdobył popularność wśród osób poszukujących poręcznego rewolweru do ukrytego noszenia. Miejsce 9. Thompson Center Contender. Thompson Center Contender to amerykański pistolet jednonabojowy, wprowadzony na rynek w 1967 roku przez firmę Thompson Center Arms. Jego największą cechą była modułowa budowa, pozwalająca na łatwą wymianę luf i kalibrów na jednej ramie. Contender działa w systemie break action, łamana lufa, ładowany jednym nabojem. Broń ta mogła strzelać zarówno nabojami pistoletowymi, jak i karabinowymi w zależności od dobranej lufy. Dzięki wymiennym lufom oferowano wiele konfiguracji, od kalibrów 22 LR aż po naboje karabinowe, jak 45-70 Government. Długość lufy wahała się od 6 cali, 152 mm, do 21 cali, 530 mm. Waga Contendera w konfiguracji pistoletowej wynosiła 1,7 kg, a w dłuższej wersji karabinkowej 2,5 kg. Istniały dwie generacje, G1 i G2, od 2000 roku, z ulepszonym mechanizmem i kształtem ramy. Konstrukcja była prosta, ale solidna. Zawierała mechanizm single action, naciąganie kurka przed strzałem. Użytkownicy cenili Contendera za precyzję strzałów, co uczyniło go popularnym w strzelectwie sportowym i myślistwie. Contender stał się bazą do wielu eksperymentalnych konwersji, w tym ekstremalnych hand kanonów. Cena nowych egzemplarzy wynosiła około $1000. Produkcja Contendera zakończyła się w 2018 roku, a jego następcą został model Encore, również oparty na wymiennych lufach. Miejsce 8. Ruger Super Red Hawk. Ruger Super Red Hawk to amerykański masywny rewolwer produkowany przez Sturm, Ruger & Company.
zaprojektowany jako duży magnum do polowań i strzelań precyzyjnych. Model zadebiutował pod koniec 1987 roku jako wzmocniona i wydłużona wersja wcześniejszego Red Hawka. Konstrukcja powstała, by wytrzymywać potężne naboje myśliwskie, dlatego zastosowano większą i mocniejszą ramę. Pierwotnie oferowany był w 44 Magnum z długościami luf 7,5 cala i 9,5 cala, 190 i 240 mm, a później wprowadzono też mocniejsze kalibry, jak 454 Casull i 480 Ruger. Ruger Super Red Hawk Alaskan zaprojektowany został jako kompaktowy Big Bore do ochrony w rejonach z dużymi drapieżnikami. Model został zapowiedziany w 2004 roku i wprowadzony do oferty w latach 2004 do 2005 jako krótkolufowa odmiana linii Super Red Hawk. Broń działa w układzie Double Action Single Action i korzysta z solidnej stalowej ramy Super Red Hawk. Alaskan standardowo oferowano w mocnych kalibrach, przede wszystkim 454 Casull, 480 Ruger oraz również w wariancie 44 Magnum, by łączyć dużą moc z krótką, łatwą do noszenia konstrukcją. Typowa długość lufy dla wersji Alaskan to 2,5 cala, 64 mm. Waga egzemplarza Ruger Super Red Hawk mieści się od 1,2 do 1,5 kg. W zależności od długości lufy i wykończenia. Konstrukcja rewolweru przewiduje 5-strzałowy lub 6-strzałowy cylinder, ładowany tradycyjnie. Krótsza lufa i masywna rama mają na celu zbalansowanie odrzutu. Alaskan daje potężny, ale kontrolowalny impuls, nadając się do obrony przed niedźwiedziem i innymi dużymi drapieżnikami. Ruger Super Red Hawk otrzymał pozytywne recenzje jako praktyczna broń dużego kalibru z ergonomicznym chwytem Hawk Tamer i szyną montażową do celowników. Sugerowane ceny rynkowe Alaskana oscylują od 1000 do $1500 w zależności od kalibru i wyposażenia, co stawia go w segmencie profesjonalnych rewolwerów, myśliwskich i obronnych. Miejsce 7. Magnum Research Desert Eagle. Magnum Research Desert Eagle to półautomatyczny pistolet zaprojektowany przez amerykańską firmę Magnum Research we współpracy z izraelskim przemysłem zbrojeniowym. Prace projektowe prowadzone były w latach 1979 do 1982, a seryjna produkcja rozpoczęła się w 1983 roku. Mechanizm broni to gazowy układ z obrotowym zamkiem Gas Operated Rotating Bolt, co odróżnia ją od większości klasycznych pistoletów samopowtarzalnych. Desert Eagle jest znany z obsługi wielkokalibrowych nabojów 50 Action Express, 44 Magnum i 357 Magnum oraz kilka wariantów pokrewnych. Najpopularniejsza długość lufy to 6 cali, 152 mm, chociaż dostępna była też lufa 10-calowa, 254 mm. Masa wynosiła od 1,7 do 2 kg w zależności od wersji, co czyni go dużą i ciężką ręczną bronią. Zasilanie odbywa się z odłączanego magazynka pudełkowego o pojemności 7, 8 i 9 nabojów w zależności od używanego kalibru. Desert Eagle był i jest używany głównie do polowań, strzelania tarczowego i celów rekreacyjnych, a także stał się ikoną popkultury dzięki obecności w filmach i grach. Model przeszedł kilka generacji mark 1, 7 i 19, które wprowadzały ulepszenia konstrukcyjne, nowe kalibry i różne wykończenia oraz opcje Performance PC. Pistolet występuje również w wersji Baby Desert Eagle o znacznie krótszej lufie 3,8 cala. Cena nowego egzemplarza kształtuje się od $1200 do $2300 w zależności od wersji. Ze względu na gabaryty, masę i koszt amunicji, Desert Eagle bywa postrzegany jako broń specjalistyczna, efektywna i spektakularna, lecz mniej praktyczna do noszenia codziennego. Miejsce 6. Taurus 454 Raging Bull.
Taurus 454 Raging Bull to brazylijski rewolwer produkowany przez Forias Taurus, zaprezentowany po raz pierwszy w 1997 roku jako konkurencja dla amerykańskich handkanonów. Model powstał z myślą o strzelcach i myśliwych potrzebujących potężnej broni bocznej, zdolnej do rażenia dużej zwierzyny. Konstrukcja jest Double Action Single Action, oparta na masywnej stalowej ramie z charakterystycznym podwójnym zaczepem cylindra. Dla większej wytrzymałości przystosowany jest do nabojów 454 Casull, kompatybilny z 45 Colt, a także może korzystać z 44 Magnum, 500 S&W Magnum i 460 S&W Magnum. Typowe długości luf w wersjach Raging Bull 454 to 2,25 cala, 57 mm, 5 cali 6,5 cala, 8,37 cala i 10 cali 254 cm, przy czym każda wersja wyposażona była w system portingu redukujący odrzut. Waga broni zależy od wariantu, ale zwykle mieści się w przedziale od 1 do 1,8 kg. Cylinder mieści 5 lub 6 nabojów, w zależności od wersji, ładowanych tradycyjnie od boku. Charakterystyczną cechą modelu jest podwójna blokada cylindra oraz czerwone wkładki w gumowej rękojeści, poprawiające ergonomię i pochłaniające część energii strzału. Raging Bull był reklamowany jako narzędzie do walki z dużą zwierzyną i jako broń zapasowa podczas safari. Rewolwer zyskał rozgłos dzięki swojej sile, a także masywnej sylwetce i charakterystycznemu wyglądowi, co sprawiło, że stał się ikoną wśród dużych rewolwerów myśliwskich. Taurus 454 Raging Bull zwykle kosztuje od 750 do $1200 amerykańskich, w zależności od wersji. Od 2019 roku został zastąpiony przez nowszy model Raging Hunter. Rewolwer pozostaje jednym z najbardziej znanych modeli firmy Taurus, cenionym zarówno w strzelectwie sportowym, jak i w zastosowaniach łowieckich. Miejsce piąte Magnum Research BFR 4570. Magnum Research BFR Big Frame Revolver to rewolwer jednospustowy Single Action produkowany w USA, zaprojektowany tak, by wytrzymywać ogromne kalibry, w tym naboje karabinowe. Został opracowany w latach 90., a do produkcji seryjnej trafił w 2001 roku. Pierwszym produkcyjnym kalibrem BFR był 45-70 Government, co uczyniło go jednym z pierwszych rewolwerów seryjnych, chamberowanych na nabój karabinowy z długą łuską. Magnum Research BFR występuje w wersjach obsługujących zarówno mocne magnumy pistoletowe, short cylinder np. 357, 44, 454, 45 Colt, jak i w odmianie long cylinder. Większe naboje karabinowe np. 45-70, 30-30. Długości luf dostępnych w modelach obejmują 5,5 cala 140 mm i 6,5 cala 170 mm short cylinder oraz 7,5 cala 191 mm i 10 cali 254 mm long cylinder. Ogólna długość całkowita tych egzemplarzy to od 15 do 17,5 cala 381 do 444 mm w zależności od lufy. Magnum Research BFR mają pojemność 5 nabojów w cylindrze, nakład long cylinder, jak i 6 nabojów w cylindrze, nakład short cylinder. Masa egzemplarza wynosi od 1,6 do 2,4 kg dla wariantu z lufą 10-calową, co pomaga w kontrolowaniu odrzutu. Pomimo mocy naboju, BFR wykonany jest ze stali nierdzewnej. Obróbka obejmuje mechaniczne toczenie, wykończenie stalowe szczotkowane, brushed stainless oraz aluminiowy lub stalowy szkielet mocowany ze śrubami.
broni, mocne spawy i precyzyjne CNC. Zastosowano transfer bar safety. Konstrukcja zabezpiecza, by broń nie odpaliła, jeśli kurek nie został prawidłowo napięty, a spust pociągnięty. Model został zmodernizowany w 2016 roku. Wprowadzono jednoczęściowy uchwyt Hogue, który ma lepszą ergonomię. Wszystko w celu ułatwienia manipulacji kurkiem i poprawy komfortu strzelania. BFR 4570 jest ceniony przez myśliwych safari i entuzjastów strzelania długodystansowego jako bardzo mocny i praktyczny rewolwer karabin. Jego długość, masa i moc pozwalają na celne strzały przy dużym dystansie, wręcz jak z karabinu. Cena detaliczna nowych egzemplarzy Magnum Research BFR to od 1300 do $2500 w zależności od wariantu, długości lufy, rodzaju chwytu i akcesoriów. Miejsce czwarte. Smith & Wesson 460 XVR. Smith & Wesson model 460 XVR to amerykański, wielkokalibrowy rewolwer produkowany przez Smith & Wesson, wprowadzony na rynek i zaprezentowany publicznie w 2005 roku. Broń została zaprojektowana wokół nowego naboju 460 S&W Magnum i ramy X-Frame, aby zapewnić ekstremalną prędkość pocisku i dużą energię kinetyczną. Model 460 XVR działa w układzie Double Action Single Action i jest przeznaczony głównie do polowań na duże zwierzęta oraz obrony przed drapieżnikami. Pistolet może także obsługiwać naboje kalibru 460 S&W, 454 Casull, 45 Colt i 45 Schofield. Producent oferował szereg długości luf, od krótkich modeli ES 2,75 cala 70 mm przez popularne 5 cali i 8,38 cala, aż po wydłużone wersje Performance Center sięgające 10,5 cala do 14 cali do 350 mm, pozwalające dopasować broń do różnych zadań. Waga rewolweru znacząco zależy od konfiguracji. Typowe wartości mieszczą się w przedziale od 2 do 2,8 kg w zależności od długości lufy i wyposażenia. Cylinder mieści 5 nabojów ładowanych tradycyjnie do komór cylindra. Dzięki zastosowaniu mocnej ramy X-Frame, czarnoprochowych materiałów i opcjonalnych hamulców wylotowych, znaczna część odrzutu jest tłumiona, lecz strzały pozostają bardzo potężne i głośne. Smith & Wesson reklamowała model 460 XVR jako Extreme Velocity Revolver. Rewolwer o jednej z najwyższych prędkości strzału wśród seryjnych konstrukcji. Model 460 zdobył uznanie w środowisku strzeleckim, m.in. nagrody i pozytywne testy, jako broń myśliwska do dużej zwierzyny, choć jego gabaryty i koszt amunicji ograniczają popularność i jest skierowany głównie dla specjalistów i kolekcjonerów. Cena egzemplarza kosztuje od $1500 do $2100 amerykańskich. Wersje Performance Center oferują dodatkowe opcje, m.in. muzzle brake, szyny montażowe i dłuższe lufy, co czyni 460 XVR elastycznym narzędziem od obrony bliskiej do precyzyjnego strzelania myśliwskiego na dłuższych dystansach. Miejsce trzecie. Smith & Wesson 500. Smith & Wesson Model 500 to amerykański rewolwer produkowany przez Smith & Wesson, wprowadzony na rynek w 2003 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie na najsilniejsze seryjne rewolwery. Broń została zaprojektowana wokół naboju 500 S&W Magnum, opracowanego specjalnie, by dostarczyć ekstremalną energię kinetyczną w ręcznej broni palnej. Model 500 oparty jest na masywnej ramie X-Frame, stworzonej z myślą o wytrzymaniu bardzo dużych ciśnień i odrzutu. Rewolwer działa w układzie Double Action Single Action i jest przeznaczony głównie do polowań na dużą zwierzynę oraz jako broń do ochrony przed drapieżnikami. Dostępne długości luf obejmują kilka wariantów, krótsze modele pistoletowe
pistoletowe od 2,75 cala 70 mm oraz dłuższe lufy sięgające nawet 10,5 cala 267 mm, co wpływa na masę i charakter odrzutu. Waga egzemplarza zależy od konfiguracji. Zwykle mieści się w przedziale od 1,6 do 2,3 kg. Cięższe, długolufowe wersje lepiej tłumią odrzut. Producent oferował także wersję Performance Center z hamulcami wylotowymi i dodatkowymi udoskonaleniami poprawiającymi odrzut i celność. Cylinder mieści 5 nabojów, ładowanych tradycyjnie do komór. Strzały z modelu 500 są bardzo głośne i mają silny odrzut. Dlatego broń rekomendowana jest doświadczonym strzelcom i myśliwym. Jej eksploatacja jest kosztowna ze względu na cenę amunicji. Smith & Wesson 500 kosztuje od $1200 do $1900. Dzięki swojej mocy i statusowi hand cannon, model 500 zdobył popularność wśród entuzjastów wielkokalibrowych rewolwerów, kolekcjonerów i myśliwych szukających maksymalnej siły uderzenia. Miejsce drugie MGM 600 Hand Cannon. MGM 600 Hand Cannon to niestandardowa amerykańska konstrukcja wykonywana przez Match Grade Machine MGM, polegająca na zamontowaniu lufy o kalibrze 600 Nitro Express na platformie Thompson Center Contender Encore. Projekt pojawił się publicznie na pokazie w Tulsa, Wanenmachers Tulsa Arms Show w listopadzie 2014, a egzemplarz trafił następnie na wystawę w kwietniu 2015. Kaliber użyty w konstrukcji to 600 Nitro Express. Nabój myśliwski o olbrzymiej energii. MGM wykonało dla zamawiającego co najmniej 2 pary luf, krótszą 10-calową 254 mm oraz dłuższą 16,5 cala 419 mm są wykonane na specjalne zamówienie. Waga w zależności od długości lufy wynosi od 3,5 do 5 kg. Ponieważ platformą jest Thompson Center Contender lub Encore, akcja tej broni to Break Action Single Shot, czyli brak klasycznego magazynka. Zasilanie 1 nabój w komorze. Pierwsze filmy i relacje z odpaleń tej ręcznej armaty zaczęły pojawiać się w mediach i serwisach wideo od 2017 roku. Ze względu na użyty nabój, konstrukcja musi być wykonana z bardzo mocnych materiałów, np. stal lotnicza, i poddana precyzyjnej obróbce. Użytkowanie tej broni ma charakter demonstracyjny, kolekcjonerski i testowy. Nie jest to konstrukcja praktyczna z punktu widzenia obrony osobistej. Wynika to też z pojedynczego naboju i ekstremalnego odrzutu. Pod względem prawno-administracyjnym nabój 600 Nitro Express i krótkie konstrukcje w takim kalibrze bywają klasyfikowane jako destructive device w niektórych stanach w USA, więc posiadanie i użycie wymaga sprawdzenia lokalnych przepisów i zezwoleń. Nie ma stałej ceny MGM 600 Hand Cannon, ponieważ to niestandardowa konstrukcja na zamówienie. Może kosztować od $2000 do $6000, a egzemplarze kolekcjonerskie lub z dodatkami mogą przekroczyć tą sumę. Miejsce pierwsze Pfeiffer Zeliska 600 Nitro Express. Pfeiffer Zeliska to austriacki niestandardowy rewolwer, produkowany przez Pfeiffer Waffen, zaprojektowany jako największy lub jeden z największych ręcznych rewolwerów świata. Projekt datowany jest wstępnie na lata 1990 do 1995, a wersja 600 Nitro Express weszła do produkcji na zamówienie w 2001 roku. Broń jest jednospustowa single action z mechaniką wzorowaną częściowo na klasycznych rewolwerach typu Colt Single Action. Pfeiffer Zeliska strzela nabojem 600 Nitro Express, wielkokalibrowym nabojem Safari, który generuje ekstremalną energię kinetyczną. Waga egzemplarza to 6 kg, a długość całkowita to 550 mm. Sama oś cylindra waży ponad 2 kg. Długość lufy podawana jest w źródłach na 335 mm.
13 cali, co razem z masą pomaga w tłumieniu odrzutu. Pojemność magazynka to 5 nabojów w cylindrze, ładowane podobnie jak w klasycznych rewolwerach. Mimo ogromnego naboju, masywna konstrukcja redukuje odczuwalny odrzut. Jednak strzał jest bardzo głośny i spektakularny. Zeliska jest prezentowana jako egzemplarz kolekcjonerski i pokazowy. Produkcja jest limitowana, a broń często ma elementy zdobnicze, np. pozłacane detale. Koszt zakupu i eksploatacji jest wysoki. Ceny egzemplarzy wahają się od 11 000 do 17 000 dolarów amerykańskich, co sprawia, że broń występuje głównie w kolekcjach i na pokazach, nie w powszechnym użyciu. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.